To Jola mówi dzisiaj przepis kobyła. No może mała kobyłka. Tak naprawdę. Dlatego, bo on trwa, trwa i trwa. Ale to nie tak, że on cały czas trwa. Nie, bo nie trzeba nim się zajmować. Nastawiamy fasolę na noc, to znaczy moczymy ją, potem ją gotujemy, a Potem ją odlewamy z niej wodę, następnie zalewamy nową wodą. Czy już wiecie, co będziemy robić? Zapomniany przepis Atelier Smaku. Jedna z naszych receptur, które można kupić w sklepie internetowym, ale najlepiej ją sobie ugotować samemu. Fasolka po bretońsku, wegańska i bezglutenowa. Czyli jeszcze raz, moczymy fasolę na noc, odlewamy wodę, później tę fasolę zalewamy wodą tak, żeby tak 1,5 centymetra na powierzchni jeszcze ta woda była i gotujemy ją aż do miękkości. Najpierw na dużym ogniu, później przykrywamy i na malutkim, tak mniej więcej godzinę, 1,5. Nasza już właśnie tyle się gotowała. Jest już lekko miękka i na tym etapie można dodać soli. Nie róbcie tego wcześniej, ponieważ będziecie czekać, aż się ugotuje, ale i tak nie zmięknie. Mieszamy, przykrywamy i teraz fasola nabiera soli z wody, a my zabieramy się za przygotowanie warzyw. Już je umyłam, częściowo obskrobałam i nie usuwam skórki, bo to są świeża marchew, świeża pietruszka i tak zostaną później zmiksowane, więc po prostu kroimy w kostkę. Dzięki temu, że warzywa pokroimy w kostkę, szybciej się ugotują. Ale zanim warzywa trafią do garnka, wrzucimy do niego najpierw liść laurowy i ziele angielskie, nalejemy odrobinę wody, żeby gotujące się w niej warzywa były tylko odrobinę przykryte. Oczywiście tradycyjna fasolka po bretońsku nie występuje bez wędzonki i zrobimy ją z tofu wędzonego, pokrojonego w kostkę i zalanego sosem Ponieważ w sojowym. naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni wędzonka również musi być. Tofu przesmażymy na patelni na złoty kolor. Robimy małą zamianę palników i zabieramy się za smażenie tofu. To znaczy Jola zabiera się za przygotowanie tofu, a ja zacznę kroić cebulę bez cebuli. Ponieważ fasolka po bretońsku również musi zawierać cebulę. Nasza fasolka cebuli nie będzie zawierała, gdyż będzie zawierała kapustę pekińską z dodatkiem asafetydy. Asafetyda według ajurwedy jest środkiem działającym kojąco na wątrobę i żołądek, czyli ma troszkę inne właściwości niż cebula, która obciąża te dwa organy, ale za to ma delikatnie właśnie cebulowy smak. W połączeniu z kapustą pekińską na przykład, bo jeśli spróbujecie jej samej, to jest prawdziwy szatan. Skwarki przyrumienione, cebula, nie cebula pokrojona. Możemy dorzucić ją na patelnię. I oczywiście dosypujemy asafetydę, żeby uzyskać taki cebulowy aromat. Oczywiście dostaniecie ją w sklepach internetowych, a także w innych sklepach z żywnością wegetariańską. I teraz czekamy, aż nasza cebulka się zeszkli, Pekińska cebulka. cały czas mieszając. Ty się tym zajmujesz. Dostałem bardzo odpowiedzialne zadanie do szklania niecebulowej cebuli. Mogę jeszcze Cię wspomóc w wyjęciu wygotowanego liścia laurowego. Z warzyw. Te warzywa nie tylko dodadzą smaku naszej fasolce, ale również delikatnie ją zagęszczą. No to powoli możemy zaczynać kończyć nasze danie. Do ugotowanej fasoli dolewamy przecier i dodajemy koncentrat pomidorowy. Mieszamy. I dodajemy zmiksowane warzywa. Do całości oczywiście musimy dodać przyprawy, bo dobra fasolka po bretońsku nie obędzie się bez przypraw. Tutaj mamy taki miks. Papryka wędzona, czerwona, do tego mamy czomber i kminek, troszeczkę tymianku i czarnego pieprzu i bardzo dużo majeranku. Dorzucamy. Wrzucamy do garnka i mieszamy. Gdy już pomidory w fasolce się zagotują, możemy dodawać kapustę pekińską ze skwarkami z tofu wędzonego. Czyli cebulę z wegańskim boczkiem. Mieszamy i czekamy, aż się całość zagotuje. Na koniec doprawiamy octem balsamicznym. Dosalamy, jeśli będzie taka potrzeba, a tutaj taka potrzeba się Pojawiła. Mieszamy i gotujemy jeszcze przez chwilę. Ze 2-3 minuty, żeby zioła i przyprawy uwolniły aromat i smak. Jest to idealny czas na to, żeby zaprosić Was do oglądania naszych innych dań jednogarnkowych,
Oczywiście link znajdziecie tutaj, a jeśli podoba Wam się przepis na fasolkę po bretońsku, możecie polubić ten odcinek, możecie zasubskrybować kanał, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze, a gdy już to uczynicie i naciśniecie ten dzwoneczek, który chyba znajduje się gdzieś tutaj, to wtedy zostaniecie za każdym razem poinformowani, jak wydarzy się coś nowego w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni Atelier Smaku. Odcinki są też tłumaczone na język angielski, mamy podpisy, które możecie sobie odpalić i polecić ten odcinek swoim anglojęzycznym znajomym. No i możecie komentować nasze odcinki na naszym kanale na YouTube, jak i na naszym blogu kulinarnym ateliersmaku.pl. A tak naprawdę przede wszystkim sami gotujcie, koniecznie. Jest bardzo dobra, ale jeszcze może się trochę pogotować. Zatem mamy małą przerwę na kawkę. My lubimy taką rzadką, ale taką fasolkę można sobie jeszcze oczywiście zagęścić trochę bardziej albo dodać mniej wody do gotowania fasoli bądź warzyw. Zagęszczamy ewentualnie mąką ziemniaczaną bądź odrobiną ryżowej. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. I musimy pamiętać, że jeśli pomidory w koncentracie nie były zbyt słodkie, może trzeba będzie odrobinę podkręcić smak, na przykład szczyptą cukru trzcinowego. My tak zrobiliśmy tym razem, ponieważ nasze pomidory za słodkie nie były. Kawa za to słodka, pyszna. To może ja też się napiję. I możemy serwować fasolkę. Taką fasolkę najlepiej zjeść z jakimś pieczywem. Można zjeść z chlebem, można zjeść z bułką. Albo z macą, którą zrobiliśmy tydzień temu. Przepis na nią znajdziecie tutaj. Najprostsze pieczywo. Tą zrobiliśmy dzisiaj, ale pokazaliśmy Wam tydzień temu. Pokazaliśmy Wam tydzień temu. Najprostsze pieczywo na świecie. Wegańska i bezglutenowa maca. Idealna nie tylko do fasolki po bretońsku. Smacznego I na zdrowie.